Cześć, słuchajcie, hity z satelity. Jestem tutaj po raz drugi, bo za pierwszym razem przyjechałam. Przyznaję się, bez bicia przeczytałam instrukcję obsługi, ale tak wiecie, jak to z instrukcją bywa. Nie wszystko jest tam dokładnie wypisane. Cały czas pokazywała mi echosonda błąd. Włącz sensor, włącz sensor, włącz sensor. No i tak sobie tutaj przyjechałam, przygotowana, wszystko, piękna pogoda była, włącz sensor. No i tutaj bardzo dziękuję Hubertowi, mojemu serdecznemu koledze z teamu, bo mi powiedział, że wystarczy nacisnąć jeden przycisk na pilocie, ale zaraz Wam to pokażę. Słuchajcie, Manuel Assassin z echosondą M700, robiłam już jego unboxing, a teraz Wam pokażę, jak to mniej więcej działa. Chciałam Wam pokazać wszystkie funkcje, jak ona faktycznie pływa, jak wygląda echosonda. Oczywiście, tak jak wcześniej wspominałam, typowy test już będzie nad wodą, zobaczymy, jak sobie poradzi podczas wywózek. Ale teraz tak po prostu co, jak to zmontować tak na szybko, bez oczywiście przynudzania. Także tak, po pierwsze torba, to nie jest torba sportowa, słuchajcie, to jest torba od tej łódki. Fajna, mała, naprawdę. Łódka jest bardzo lekka. Oj, jestem na takiej skarpie, więc będzie mi tutaj wszystko zjeżdżać. I teraz tak, wysoka antena przy włączniku, najłatwiej, najprościej. Tutaj idzie ta elastyczna. Trzecia antena, która jest oczywiście w zestawie, przyczepiona jest do echosondy. Włączamy sobie łódkę i pilota. Tutaj mamy poziom naładowania, widzicie? Światła pokazują nam, że łączy się. Już się załadowała, widzę. Ok, i włączamy teraz echosondę. Uruchamiamy. O, i znowu to samo, zobaczcie. Włącz sensor. I teraz należy nacisnąć taki tutaj drugi przycisk. Pyk. Działa. No i rewelacja. To zwodujmy tą naszą łódeczkę. Ok. Mamy całą wodę dla siebie w zasadzie do dyspozycji. I teraz tak, najpierw Wam pokażę, jak w ogóle wygląda jej zwrotność. Wiadomo, trochę jak w takim padzie. Nie wiem, czy ktoś z Was gra w PlayStation. Można sobie tak. Jakbyście chcieli, żeby ta łódka sobie płynęła cały czas przed siebie i nie chcielibyście trzymać tego pilota joysticka, to wystarczy nacisnąć raz ten wielki przycisk i ona sobie teraz sama płynie. Żeby przestała płynąć, jeszcze raz naciskamy. I teraz tak, wrócę sobie tutaj i ustawimy sobie pionowy dąg. I tutaj na pilocie mamy przycisk takiego domku i ten domek należy przytrzymać. Bardzo proszę, ustawiło się. Teraz sobie załóżmy, ustawmy jakiś pierwszy punkt. Fajnie sobie na echosondzie załóżmy, sprawdziliśmy, że tutaj podoba nam się ten punkt do wywożenia i chcielibyśmy teraz sobie go zapisać. Więc naciskamy sobie strzałkę na jedynkę, podświetliła nam się tutaj jedynka i naciskamy sobie tutaj ten pierwszy przycisk taki od nawigacji jakby. I popłyńmy sobie gdzieś kawałek dalej. Załóżmy gdzieś, nie wiem, może tutaj. Pod dwójką sobie zapiszemy teraz, czyli znowu sobie strzałką przejechałam na punkt numer 2. Zapisujemy sobie punkt drugi. I teraz, żeby wrócić do domu, naciskamy raz na domek. I ona do nas teraz płynie. No i wiadomo, teraz sobie tutaj wszystko załadujemy, tak, cały zestaw, zasypiemy sobie, ładowność do 3 kg i chcielibyśmy sobie popłynąć na ten punkt, który sobie oznaczyliśmy jako jedynka. To wtedy znowu strzałką wybieramy ten punkt, który nas interesuje. Pokazuje nam oczywiście odległość do tego punktu, że mamy około 7 metrów. Faktycznie blisko go ustawiłam. I teraz tak intuicyjnie, jak na nawigacji samochodowej, naciskamy ten przycisk. Assassin pięknie sobie skręcił, płynie do punktu. Tu go mniej więcej ustawialiśmy. I teraz, żeby otworzyć klapy, naciskamy raz to. Ciach, zwodowane.
Możemy sobie włączyć też światła. Myślę, że jeżeli chodzi o funkcję, no to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o samą łódkę. Ja teraz odpłynę nią kawałek i Wam pokażę samą echosondę. No dobrze, to teraz tak, echosonda M700, bardzo intuicyjna, proste menu, możemy sobie ustawić, no w zasadzie tutaj nie ma co za dużo opowiadać, możemy ustawić sobie głębokość, jaką mamy wody, możemy sobie ustawić czułość, możemy sobie identyfikator ryb ustawić, tryb nocny. Tutaj w opcjach zaawansowanych mamy na przykład tło, możecie sobie zmienić, żeby nie mieć białego, no na przykład, nie wiem, a załóżmy, zmienimy sobie niebieskie. I to za chwilę, jak wyjdę z tego menu, będziemy mieli niebieskie. Kolor szablonu, dźwięk klawiszy, niektórzy lubią. Pyk. Można zmienić język. Symulator możecie sobie uruchomić na przykład w domu, żeby potestować, popatrzeć na jej wszystkie funkcje. I żeby wyjść, naciskamy raz na exit. O, proszę. Pokazuje temperaturę wody, głębokość ryby. Bardzo prosta w obsłudze, bardzo intuicyjna. Tylko pamiętajcie, jak Wam się pojawi włącz sensor, to na tym pilocie. Żebyście nie musieli potem w domu nalewać wody do wanny, jak ja, i po godzinie testów dzwonić do kolegi. Nie no, Hubert, co jest grane. Także tyle. No mam nadzieję, że trochę jej działanie Wam przybliżyłam, bo ostatnio na unboxingu to było takie, a sobie wrócimy już. Przypominam, naciskam na domek, sama przypłynie. Ostatnio przy unboxingu to było takie tylko na szybko, a teraz takie podstawowe funkcje. Jak widzicie, wyciągnięcie jej z wody nie sprawia mi najmniejszego problemu, bo jest naprawdę lekka. Super, że tutaj się dodatkowo, poza tym, że pokazuje Wam poziom naładowania i łódki, i echo na pilocie, to tutaj też jest dodatkowy wskaźnik, także na wielki plus. Łódka wizualnie, karbon fajna, mocno świeci, przetestowane też wieczorem. No i co? Zobaczymy, jak sobie poradzi przez cały sezon. Jakieś pierwsze już recenzje na jej temat sobie wyrobiłam, ale zobaczymy. No i co? Za kilka dni na ryby. Mam nadzieję, że pomoże mi fajnie, szybko, sprawnie wywieźć zestawy i działamy. Wam życzę oczywiście miłego popołudnia, wszystkiego dobrego, ciao.